Czarnobylską elektrownię atomową znamy wszyscy. Ale czy wiedzieliście, że zaledwie 300 km od polskiej granicy istnieje bliźniaczy obiekt? Ignalińska Elektrownia Jądrowa. Położona na Litwie, a wybudowana jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. Wyposażona została w dokładnie ten sam typ reaktora co czarnobylski, czyli niesławny RBMK. Z tą różnicą, że moc podniesiono do 1500 MW, czyniąc z niej najsilniejszą jednostkę ZSRR. Elektrownia pracowała nieustannie do 2009 roku, zaspokajając zapotrzebowanie energetyczne znacznej części kraju. Co się jednak stało, że obecnie jest wygaszona i likwidowana? Jednym z warunków przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej było pozbycie się reaktorów RBMK, które nie spełniały europejskich norm i standardów. Zanim zaczniemy dzisiejszą wyprawę, musicie wiedzieć, że możliwość filmowania w tym obiekcie jądrowym jest następstwem naszych półrocznych starań o wszelkie możliwe pozwolenia, przepustki i zgody. Dodatkowo został nam przydzielony dedykowany przewodnik, a cały ten materiał przed publikacją został sprawdzony i ocenzurowany. Generalnie mamy stricte pokazane, w których miejscach i co możemy nagrywać, więc większość czasu ta kamera będzie zasłonięta i każde następne miejsce to będzie scena tak, gdzie nasza przewodniczka pokaże, gdzie możemy nagrywać. Właśnie pani Beata na nas oczekuje, więc nie przedłużajmy, chodźmy do środka. Będzie na pewno ciekawie, chodźmy. Nasza przygoda zaczyna się w budynku głównym elektrowni, gdzie po podpisaniu niezbędnych dokumentów ochrona sprawdza nasz wcześniej zgłoszony sprzęt wideo, łącznie z numerami seryjnymi. Otrzymujemy również dedykowane karty i kody dostępu, dzięki którym będziemy mogli wejść do fragmentów i pokoi elektrowni, które wcześniej zostały nam przydzielone. Dostaliśmy takie przepustki, już wam pokazuję, o. I one nam otwierają bramki. Tutaj jest przejście dla wizytorów, czyli dla nas, dla gości, a z tej strony szli robotnicy. Tu już jest ciekawie, a będzie chyba jeszcze ciekawie. No jak? Co pani opowiada historię? Pani powiedziała, że jej tata tutaj pracował i jest Polką, jest Polakiem i ona też jest w części Polką, bo ma polskie imię. No Beata. Teraz idziemy do miejsca, gdzie będziemy się przebierać, bo oczywiście nie możemy wejść w tych ubraniach na tamtą strefę, więc musimy się przebrać pewnie w gustowne te białe kubraczki. Czekamy jeszcze, bo okazało się, że możliwe, że żeśmy nagrali coś, czego nie mogliśmy i pani dzwoni do ochrony, aby nie mieć potem przypału. Natomiast tutaj wisi, to jest dozymetr. Przyłóż całe dłonie. Czekaj. O. To samo w Czarnobylu było, jak mnie kopnął prąd przez te bramki, nie chcieli mnie przepuścić. Nie lubią. Zobaczcie, że nawet skarpetki są. Później to trzeba będzie spodnie wsadzić w skarpetki. Tak, zasada jest taka, że mamy się na cebulkę ubrać. No, żeby nie było widać chyba żadnej części naszego ciała, po prostu taka jest zasada. Tutaj możemy nagrywać, jest wiele miejsc, w których nie możemy nagrywać. Na przykład przed chwilą nagraliśmy wejście, które na początku mogliśmy, ale potem pani się dowiedziała, że jednak żadnych przejść nie można nagrywać, pracowników nie można nagrywać, więc... Jeżeli się zgodzą. No, jeżeli się zgodzą, no to będziesz pytać, no raczej nie będziemy pytać, więc na pewno będzie ciężko nagrać ten materiał, ale na pewno też będzie dobry. Tak. No to słuchajcie, tak wyglądamy po pierwszym przebraniu, czyli mamy taką piżamę i jedno musi wchodzić na drugie, na taką zakładkę, ale idziemy teraz przebierać się dalej, bo to nie jest koniec. Please face the monitor and position your hands and feet. 3, 2, 1. Повернитесь. 3, 2, 1. Чисто. Идите вперед. Jesteś czysty. Siedzą jak na krześle elektrycznym. Tutaj pani nam wyda kolejne kostiumy, tak? Да. Z kaskami? И каски, все. Dobra, to co, ty kręć, a my się przybieramy. Dobra. W drugą piżamę teraz. Пижама. Нет, это не пижама, уже это костюм. I co, ja już jestem gotowy. Готовы. Wychodzimy w sumie z części, gdzie jest jedyne połączenie razem, jakby przejście do bloków. I tędy przechodzą też osoby, które są wizytorami, ale również zwykli pracownicy na co dzień. Przed chwilą właśnie pani Beata z tej szafki obok, której nie mogliśmy kręcić, bo są nazwiska wszystkich pracowników, pobrała swój taki personalny dozymetr, ma go przy sobie, więc cała ta dawka jest non-stop zliczana co miesiąc, tak? I teraz udamy się, zobaczcie, ogromną, długą galerią i te okna po bokach są po to, aby w razie czego móc patrzeć, co się dzieje dookoła, co nie? Takie jakby idąc do pracy już kontrolujesz, tak?
wszystkie na ścianach takie tablice, w nich są personalne dozymetry każdego z pracowników, które sobie są układane, trochę tak jak w kopalni. Dlatego tego nie możemy filmować z bliska, tam są ich imiona i nazwiska. Ale możemy przejść się tutaj. Na wszystkich ścianach, w sumie to teraz na drzwiach, są takie karteczki. Górny podział to chodzi o to, w którym miejscu się znajdujemy w tym momencie. Natomiast zainteresowały mnie te 3 zielone kwadraty i to odpowiada za poziom skażenia za tymi drzwiami. W powietrzu, na ziemi, na ścianach. I w momencie, kiedy są zielone, to znaczy, że jest wszystko ok. Znajdujemy się w pierwszym korytarzu o długości 300 metrów. Jesteśmy 6 metrów nad ziemią, nie na poziomie morza, tylko nad ziemią. Ale generalnie właśnie tą drogą dojdziemy do pierwszego z reaktorów, który znajduje się gdzieś mniej więcej po tamtej stronie. I za chwilę się dowiemy, czy i co możemy też nagrywać. Na pewno ten korytarz możemy. Tak, a druga sprawa jeszcze jest taka, że zanim wejdziemy do reaktora, to musimy, słuchajcie, uzyskać swoje własne dozymetry i teraz właśnie idziemy do dozymetrystów, którzy nam je wydadzą. You need to have your own personal dosimeters. Everybody need this. True enough. They're going to collect the dose in microsievert. So we have a microsievert, then micro, milli, and then the sievert, right? So this is a microsievert, and obviously they're going to give a sound like beep. Hello. Przed sobą mamy 3 monitory, które pokazują różne wskazania i te wskazania możemy zmieniać. Nam tak zaprezentowali tutaj Państwo. Po pierwsze, środkowa to jest mapa i tutaj macie parametry pracy filtrów, które są założone na tych wielkich filtrach u góry, które mają po prostu oczyszczać powietrze wychodzące z elektrowni. Tutaj macie z bliska pokazaną naszą elektrownię i miasto, a te kropki wskazują kierunek wiatru, w którą stronę ten wiatr wieje. I w całym tym polu, tu jest taka strefa zaznaczona półkolem, w całym tym półkolu są czujniki i oni odbierają jakby skażenie, ewentualne skażenie. Tak? A wskazuje nam bramki dozymetryczne, czyli to, co już my przechodziliśmy i to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo wchodzisz jedną bramką, potem idziesz do następnej, do następnej, do następnej i dzięki użyciu właśnie tego, co mamy przy sobie, Państwo, którzy tutaj pracują, wiedzą, jaka dawka jest konkretna przy każdym człowieku, a teraz albo pójdziemy na płytę reaktora, albo pójdziemy do sterowni, ale to jeszcze musimy zagadać z Panią Beatą. Jeszcze jedna rzecz, na którą Pani Beata zwróciła nam uwagę, że generalnie musimy cały czas pamiętać o tym, że to dalej jest elektrownia atomowa, stąd te wszystkie środki bezpieczeństwa, dlatego tu jest tyle bramek, których nie możemy pokazać, ale to jest bardzo dużo bramek bezpieczeństwa, przez które co chwilę przechodzimy. I jeszcze a propos skażenia i właśnie tych bramek, jedno słowo klucz, że każdy skażony element, który miałby się wydostać, ma być wyłapany na tych bramkach po to, aby został tutaj. Tutaj mamy na ścianie napisane +6 i to oznacza, że znajdujemy się 6 metrów nad poziomem ziemi. Czyli, że ten korytarz można powiedzieć, że jest takim nie ma nic i zaczyna się od 6 metrów. No i teraz będziemy jechać na górę, gdzie będzie kolejne pewnie oznaczenie, na jakiej będziemy wysokości. Bo chcemy się dostać już do reaktora. Na płytę reaktora. Russians. Potrzebujecie go? So this is 0610. You see, meters above the ground. Okay. We do not have floors. 27 is reaktor. Yes. Moreover. Taki troszeczkę zagubiony jestem, bo szukam tego reaktora. W Czarnobylu, jak szedłem do 5, to poszedłem schodami i po prostu on gdzieś nagle był, co nie? A tutaj drzwi widzicie ładne, kurczę. Gaśnica stoi. To, co jest na ziemi, to takie kreski wzdłuż. Wydaje mi się, że one, jak zgaśnie prąd, to świecą. Chodzimy cały czas takimi korytarzami. O, kolejny dozymetr na ścianie, ale... Jesteśmy 27 metrów nad ziemią. Tak, i chyba, i chyba teraz wejdziemy na płytę. Wyłączyli tą? Reaktor wyłączyli? AZ5 poszło. Fosforyzujące, tak. No, it's not a phosphor, luminescent. Luminescencyjne są. Luminescencyjne. Bo fosfor się kojarzy źle. Zapewne nie mógłby być użyty w elektrowni jądrowej. No. Ale zobacz, że zmieniło się też, po pierwsze jest tutaj chłodniej, No. a po drugie wszystko, co jest u góry, już jest zrobione na takich metalowych podestach. Ja w ogóle się czuję tutaj, jakbym był pod ziemią bardziej niż wejście się Trochę tak, ale... trochę tak. Ale to ze względu na budowę tego pomieszczenia, bo się czujesz, jakbyś był w jakimś podziemnym schronie właśnie. No. Uważaj, schody zaraz będziesz miał. Dobrze.
Wiesz, tu już inne drzwi są. Mamy tutaj inny rodzaj drzwi, jak widzicie już są ciężej je otworzyć, są większe, są bardziej masywne. Są 3 kwadraty, 2 żółte i 1 zielony. Zielony to jest powietrze i to wszystko, co tutaj widzicie, dotyczy tego, co jest w środku. Zielony to jest powietrze w środku, które jest czyste i wszystko jest w porządku. Drugie to jest źródło, że źródło już w środku jakieś jest, które ma jakieś elementy związane z promieniowaniem. No i 3 kwadracik to jest, panie magistrze Łukaszu, co on zaznacza? Elementy, które również są napromieniowane, więc to jest jako osobne elementy. Dziękuję, Beata. No i w ten oto sposób udało nam się dojść do tego. A są to jakieś elementy związane, jakieś coś z parą, tak? Jakieś elementy służące do obsługi pary. No i wszystko. I wszystko gra. Żeby zejść do hali reaktora, musimy zejść w sumie 2 metry niżej, a generalnie 2 poziomy niżej. Jesteśmy 27 metrów nad ziemią. Reaktor znajduje się te 25 metrów nad ziemią. Za chwilę będziemy przechodzić przez bramkę bezpieczeństwa, której nie możemy nagrywać, więc widzimy się po drugiej stronie. Na ziemi możecie zobaczyć takie 2, nie wiem jak to nazwać, wiaderka. I generalnie one służą dla pracowników, nie dla nas, my przechodzimy bokiem i dlatego mamy to. Natomiast jeżeli chodzi o ten znak u góry, to w momencie, kiedy on by się zapalił, to taka maszyna w środku, która zajmuje się wymienianiem prętów paliwowych, jest, no po prostu działa i nie wolno wchodzić. Więc 3-tonowe lidowe, tak? Lidowe drzwi będą zamknięte, teraz są otwarte, zapraszam do tego. A my musimy przejść obok. Przychodzi pracownik, zakłada tu pierwsze buty. Tu zdejmuje buty. Tak, zdejmuje buty, robi tak, ciach i zakłada swoje drugie. I tutaj już jest ta bariera, żeby nie wynosić tamtej oczywiście, tak? Jest. To jest reaktor? To jest to. Słuchajcie, to była taka maszyna, może wam pokażę na przebitkach, która poruszając się właśnie po tych suwnicach mogła wjechać na płytę, bo to, tak, każdy taki kwadracik to jest kanał paliwowy, co nie? I ona go mogła wyciągnąć i wymienić, nie zatrzymując pracy reaktora. You see the space there? Behind that wall we have a spent fuel storage facility, either spent fuel pool. Where under your feet, like here, they're going to be water till down, right? Why we need water? Because we need to cool down each and every fuel assembly before we're going to cut it into the 2 halves, store it, connect it with the cask, and then transport it. So obviously, the first one chair is for the operator who is going to take care of the crane. The second one, you see the stairs there, an open space. If you're going to enter there, there is same door like you saw here at the entrance with the 2 tones of LED. Okay, and that window there, all right, the black one and green. From there, he's going to operate it when the machine is going to be coded. This is the coordinate system. Because reactor is reactor большой мощности канальный in the original. It means channel type. Channel type in front of your eyes, more than 2,000 channels. This is not the same as the Chernobyl. This is the same type, but Chernobyl there was 1,000 megawatts, and only Ignalina had 1,500 megawatts. Because in the world we have 17 RBMK reactors, 17, which is equal 5 nuclear power plants. They are Kursk, Smolensk, Leningrad, Chernobyl, and Ignalina. So Chernobyl had 1,000 megawatts, and were the only one with 1,500, which is considered to be the most powerful reactors
Actually, in Wikipedia you might read about it or not, but they were most powerful in the world, all right? So that's why you will observe the channels and obviously different colors. They had the meaning. So when the machine is going to refuel the reactor, right? Yes, it will come over. You're gonna take a block out. First of all, you need the key. If you need to open the channel, you need the key. Będziemy otwierać teraz ten? Kozak. Idziemy po klucz. W ogóle idziemy teraz po płycie reaktora. Now you're gonna stay here. So this is how the channel looks like, right? Okay. You might see the cube is bigger, right? So you saw the cube there. This is a shorter one because they were taking a periphery. Periphery means the end of the reactor. This is the middle. That's why it's longer than the bigger one. Yeah. I tam w środek wchodził That's all done. Yeah, that's the channel already. Yes, yes. I tu już nie ma nic w środku. W tych innych. Now, no fuel assemblies, no roads. There are no roads, nothing. To świecę. Na śmieci. Tak, 3500 włączyć. Just make sure it's not gonna fall there, please. No, a widać tam, to na dole jest woda jeszcze, czy nie? Нет воды там. No water, no water, no. No water there. No, absolutely. No woda. Strasznie długie to jest. Strasznie nie długie. water. Strasznie. No, jest długie. Długie, to 24 метра. 24 metry, no. I co, widziałeś końca? Koniec? Tak, tak się odbijało coś na końcu, ale na kamerze to nie złapiesz tego. So done? Should I close it? Thank you. Please be really, really careful. And cautious. A chodzi mi o to pomieszczenie. Zobaczcie, też jest takie do czyszczenia nóg. I zobaczcie, tutaj jest kontrola, tak? Jakieś panele. I taka, tylko tu muszę wyłączyć lampę. I taka gruba szyba, przez którą operator widział, co się dzieje. Zresztą reaktor możecie zobaczyć, on jest tylko dotąd. They were the operator, so here was the manager. We do not have lights there because lots of system already dismantled. Okay, but obviously that was the time when they left it as it is. So nothing was touched since that day. Od 2009 In 2009, na yeah. 9. Izolacja. A i to czym to sterował? Reaktorem? Nie. No, that was the manager of the operator of that operating and the process of refueling. Aha, od So he was taking care of all the systems, yes, while operator was taking care of the machine. So there was a manager of a shift of the operators inside the reactor hall. Czyli taki kierownik zmiany tutaj zarządzał. I wiesz, że oni to tak zostawili od 2009? No. Spójrzcie. Teraz Dozemer pokazał 3 mikrosiewerty. A ja mam na przykład 1 mikro. Wychodzimy z hali reaktora i idziemy teraz do kontrolu. Tak, do sterowni. O, tego słowa właśnie mi zabrakło po polsku. Więc ostatnie pożegnanie. Konrad jeszcze coś tam nawija i idziemy. Kolejne korytarze, kolejne drabiny. I znów korytarz. I znów schody. I teraz w dół. Czyli zobaczcie, jaki to wielki był ten reaktor, że ile musieliśmy zejść na dół. A weźmy uwagę, że byliśmy na 25 metrach na reaktorze, a jeszcze jest kopuła przecież, no. Plus 10,2 metra. I śmigamy sobie złotym korytarzem. Now you're gonna enter the control room. You saw the HBO, right? Yeah. So you saw they film it, but they did it here because they were not allowed. At that point when they came and they won it, there was a fuel inside the reactor, so there was a lot of systems that were in. So now when I open the door, there is a security, right? So you're gonna use a card, and obviously that's why I will ask you not to film the security stuff when you're gonna enter. But when you will enter, you will see exactly original room, how it looks like, and in Russian, блочный щит управления. We still have a head or a manager, let's call it like that, yes, who is still working at the control room. So we're not gonna take and we're not gonna film him and capture him, okay?
Znajdujemy się w miejscu, które było najtrudniejszym i wymagało największego skupienia. Tutaj człowiek spędzał od 2 do 4 godzin dziennie w pełnym skupieniu. Tu nie było możliwości, że mógł się odwrócić i popatrzeć do kamery. Non-stop musiał obserwować te bloki i te bloki. Nie powiem tego dokładnie w 100%, ale w dużym skrócie polegało to na tym, że nie mógł patrzeć na to, musiał patrzeć na konkretne ścieżki. Przykładowo wybierał te 4, patrząc na reakcje zegarów, które się dzieją i po wciśnięciu, tak jak tutaj, że nie mogłem tego puścić, tutaj jest po lewej albo wpuszczaliśmy pręty z powrotem, albo je wypuszczaliśmy. Teraz z powrotem na zegary, ponieważ mamy 3 lampki, zielona, żółta, czerwona. Zielona, jak się domyślacie, było ok. Żółta znaczy, że pracownik tutaj musiał reagować. Albo wsunąć pręty z powrotem, albo wysunąć, żeby one przepływały dalej. Tak, żeby cały czas utrzymywać te 1500 MW energii. Bardzo ciężka praca, która musiała się skupiać na zespołach, które sobie ufały i zespołach, które miały konkretne procedury. No właśnie, przejdźmy do tych zespołów. Kto w nich był i jak to wyglądało? No, ludzie w tych zespołach musieli być bardzo wykształceni, można powiedzieć, że oni byli elitą. Oczywiście najwięcej zarabiali w związku z tym, że mieli najcięższą pracę. Teraz wam pokażę mniej więcej procedury, jak to wyglądało. Czyli tutaj możecie zobaczyć szafy, w których były wszelkie procedury i wszystko, co musieli, na czym musieli się opierać. Praca dzieliła się na grupy. Było tak, że każdy musiał się znać w tej danej grupie, wszyscy się znali i tworzyli ze sobą bardzo zgrany zespół. Przychodziła jedna zmiana, czyli jedna grupa. Nie było czegoś takiego, że mieszanie się, że dzisiaj jestem z tobą, a jutro będę z Łukaszem. Była jedna grupa, która przychodząc tutaj praktycznie na swojej zmianie była odcięta od całego świata, bo najważniejsze dla nich to było bezpieczeństwo i to, żeby ta elektrownia dobrze działała. Dlatego też mówi się, że właśnie to byli ludzie, którzy byli wybrańcami, można powiedzieć, z taką błękitną krwią. No i po tym, jak ta elektrownia została zamknięta, no ci ludzie, którzy byli naprawdę bardzo wykształceni, którzy poświęcili całe życie na edukacji i na tym, co tutaj widzicie, po prostu zaczęli wyjeżdżać do innych krajów, jak Emiraty Arabskie, do Turcji, czy w innych miejscach, aby po prostu kontynuować swoją pracę taką, jaką mieli tutaj. Jeszcze jedną rzecz dodam. Na 2000 pracowników niebieska krew, o której wspominał Konrad, to jest właśnie elita, arystokracja pracująca tutaj. Tylko tyle ludzi pracowało w control roomie, czyli w sterowni. Zobaczcie, że jest taka czerwona linia po całej długości i ona jest po to, aby jeżeli ktoś wchodzi, bo tu mamy na przykład wejście do sterowni, tak? Żeby ktoś jak sobie tutaj wchodzi, ma jej nie przekroczyć bez wyraźnego jakby wydania zgody. Gdyby to zrobił, po prostu stracił prawdopodobnie robotę, a to chodzi o to, aby nie zakłócać pracy ludzi. Mało tego, gdyby Konrad, przykładowo ja pracuję przy sterowni i skupiam się na tym i Konrad tu wchodzi i stoi przy czerwonej linii. Gdyby mnie zawołał po prostu, bez uprzedniego powiedzenia, to traci pracę. No. Więc tutaj były bardzo dużo procedur mających na celu po prostu bezpieczeństwo. Już mieliśmy wyjść, ale zapomniałem wam pokazać jedną rzecz. W Czernobylu był AZ5, a tutaj jest AZ1 i to wygląda tak. Ewentualnie ten przycisk jest powtórzony tam, tylko że chyba ma oznaczenie AZ2 i to jest oto, widzicie? I w tym przypadku jest to klucz, a nie guzik. Tutaj był wyświetlacz pokazujący, jaką w danym momencie moc produkuje reaktor. Tu widzę już Siemens, bo wchodził to jakieś nowoczesne. Yeah. Come on. Now you might see I'm going to do with my hand, right? See 0000? Dikilele. Yes? Alpha and beta. Now, look at my shoes. Do you see them? I do not see them. But me, at the shoes, I have no idea that I'm even having them. See? This is radiation. You cannot see radiation, you cannot feel radiation, but if you're going to inhale it, the problem is if it's on top on you, on your body, you can clean with the chemicals, water and so on and so on. And then this equipment is going to help you and show you, detect it, right? But if you're going to eat it, drink it with your fingers or inhale it, it will stay this source, it will become a source of alpha, beta, gamma rays, and obviously then it will apply onto, do you know that we have DNA? Yeah. DNA, right? And we have those cells, how do we call them? We have cells and then we have DNA. So DNA has... destroyed. Yeah, they're going to destroy. And then we will have mutation.
and this is where the cancer, that's a cancer case, and alpha is the most dangerous one. Considering the fact that we can stop alpha fully, easily, but if you're gonna get that inside your body, you will get a mutation straight away. You will try to fight over as inside our blood cells, but that's gonna be a very, very hard case. Gamma and beta are very dangerous as well, but the alpha is the most dangerous. Okay. Good? Now give me this one, start here. А у тебя nose Okay. Nie, dobrze nie. A nie, poczekaj. No nos jest tutaj. Как вы его любите, своего друга. Ему и так сойдет, добре, да. Tak. Więc zakładamy dlatego maski, że wychodzimy na halę, gdzie kiedyś były turbiny i po prostu one są teraz, no tną tam wszystko, w sumie to gruz, tak? I po prostu jest pełno syfu i tak nie może być, żeby to wdychać. No przede wszystkim tak jak promieniowanie alfa, prawo, gamma, alfa jest to, które jakbyśmy w siebie wciągnęli, no to byśmy z nim zostali na wieki. No i by nas powoli niszczyło od środka, ponieważ to promieniowanie ma to do siebie, że przecież niszczy nasze DNA, po prostu je, no tak jak powiedziałem, niszczy. Dlatego teraz mamy te maski, żeby się chronić przed tym. This is the containers I told you about, right? So this is an A class. A class, Czyli to jest 100 years, right? So Klasa A i they already ready because they have visa on it. They're gonna be then transported into the B19 complex, very big. How the B19 is gonna look like? It's a hill, containers, different layers of sand, right? 6 layers of sand, and then rust on the top. 100 years. So this is ready waste. Okay? Let's go to the balcony. Idziemy teraz na balkonik, gdzie po lewej stronie będziecie mogli zobaczyć właśnie to, w jaki sposób jest przeprowadzona ta wycinka cała tutaj. O kurde. Wow. Podoba się. No, już padł. Wow. Macie małe porównanie, to jest Be Beata. careful and do not touch it, alright? Okay. This is dirt. This is hot cutting. It means when equipment is involved and then it cuts the construction. Czyli tutaj Crane tu is były gonna help to dwie turbiny, carry. które już zostały Alright. pocięte. Tak. Zresztą tutaj leżą jeszcze ich kawałki, jak się przypatrzycie. Tak samo tutaj. Tam na dole no cały czas coś kombinują, rżną to, nie? No bo muszą to przede wszystkim pociąć, no i jakoś muszą to zabezpieczyć właśnie między innymi, dlatego tutaj byliśmy świadkami, widzieliśmy te kontenery. Chcę, żebyście jeszcze zwrócili uwagę na jedną rzecz, jak tutaj jest wysoko. Zobaczcie, żeby była jakakolwiek perspektywa. Okropnie jest to wielkie i nie wiem, czy w Czarnobylu my tego nie widzieliśmy, ale widzieliśmy w piątce plac budowy niedokończony i było to przeogromne, naprawdę, więc to jest bydlę. Teraz zobaczcie, zgasiła nam pani przewodnik światło. Dzięki temu widać, że patera szła. Ale mimo wszystko ja i was tak widzę. Jeśli chodzi o radiację, to dla grupy ludzi maksimum ile może być, takich jak my, to jest 20 mikrosievertów, ale na przykład pani na jeden dzień, nasza przewodnik może przyjąć już 200 mikrosievertów, no bo jest pracownikiem tutaj, więc możecie zobaczyć jakie to jest różnice. No i to się sumuje, na przykład my mieliśmy 2 dozymetry, ja z Łukaszem mam 6 mikrosievertów, więc no jeszcze moglibyśmy tutaj dużo dłużej chodzić, bo jeszcze mieliśmy zapasu 14. Teraz jeszcze idą nam sprawdzić skażenie kamery. Teraz badanie sprzętu, który wnieśliśmy, czego w ogóle wyniesiemy. No właśnie, czy... W tym momencie musieliśmy wyciszyć audio, ponieważ w tle zaczęli rozmawiać pracownicy elektrowni o tematach, których nie możemy opublikować. A propos cenzury, kto uważniejszy na pewno ogarnął, że w filmie, szczególnie kiedy byliśmy na płycie reaktora, zaczęły pojawiać się dziwne, nienaturalne przybliżenia kamerą czy duża liczba przebitek. To też nie jest kwestią przypadku. Wracając jednak do badania dozymetrem. Nie wykazało ono skażenia, więc na szczęście sprzęt wideo wrócił z nami do Polski.
Dostaliśmy taką karteczkę z moim nazwiskiem i tu są opisane wyniki naszych kamer. Проверка о том, что они чистые. This is that they clean and they can leave the premises. Znaczy, że jest gitara w skrócie. Dobra, więc teraz tak, rozbieramy się i wszystko musi być odrzucone oddzielnie. Czyli tak, tutaj czepki, tutaj rękawiczki i maski, tutaj spodnie i nasze Bluzy. buty tam i wybieramy się w klapcioszki. Tak jest. O, tam jest lustro, zobaczcie jak wygląda. Jak taki magik. Teraz następny etap to dokładne umycie Rączek, siebie, rąk. nóżek, rączek, brzuszków. Tak. I dopiero będziemy się przebierać na swoje za jakiś czas. Один. Повернитесь. Because it's, you know, But if you agree with the management, we can come back even in the next month. 4, yes. 3, 2, Yeah. 1. Чисто. We have to... Czysta! Три, два, They will shut down, they will Один. do this map. Czysta! Czysty. Подойдите, пожалуйста, ближе. Подойдите, пожалуйста, To już ближе. profesjonalne, 6, nie? 5, 4, 3, 2, 1. Чисто. I tutaj kończy się nasza wyprawa po Ignalińskiej Elektrowni Atomowej. Beata, thank you so much for this meeting, for whole this day, and we all of us are pretty tired, but once again thank you. No to co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Thank you. Thank you. Thank you very much. Nice to meet you guys. Nice to meet you. That was nice to meet you guys. Ну-ка давай сюда свои ладошки. Давайте аккуратно, ребят.